jak się rozwijają choroby na roślinach, co jest sprzymierzeńcem i co nie jest sprzymierzeńcem rozwijania chorób na naszych roślinach. Różne głupoty w internecie się widzi, w uprawie roślin, ale też w nawożeniu, w zwalczaniu chorób. I ja już powiem Wam od razu, że troszeczkę nabrałem tępych zębów, nie za bardzo chce mi się odpalać na wszystko, bo dobrze wiem, że to nie dlatego ludzie stosują te gówniane metody, bo nie wiedzą, jak się to robi dobrze i nie trzeba ich tłumaczyć i, nie wiem, zbawiać świat, tylko te osoby dobrze wiedzą, jak się to robi metodą konwencjonalną i z premedytacją to odrzucają i robią jakieś czary-mary z produktami kuchennymi. Ale ten jeden przypadek muszę skomentować, bo to jest aż po prostu to jest takie głupie, że aż się zagotowałem kolejny raz, tak jakbym znowu skończył studia i chciał mówić ludziom, jak się uprawia rośliny, myśląc, że nie wiedzą, jak się to robi. Zapraszam do oglądania w całości, będziemy sobie w tym odcinku opowiadać, jak się rozwijają choroby na roślinach, co jest sprzymierzeńcem i co nie jest sprzymierzeńcem rozwijania chorób na naszych roślinach. Jak ktoś w filmikach promuje używanie cynamonu, sody oczyszczonej, czy jakichś innych tam kuchennych rzeczy do zwalczania szkodników i chorób, macham na to ręką. Jak ktoś mówi, że czosnek jest taki super i on jest na pewno antybiotykiem i on działa w 100%, i te same osoby później uprawiają czosnek i mówią, że się zrobił żółty, bo złapał jakąś chorobę i te cebule później się robią takie miękkie, no to jednak nie jest może taki antybakteryjny, jak wszyscy chwalą, co? Macham na to ręką, mam to w nosie, ale jak wychodzi jakiś głupek jeden z drugim i mówi, że jego liście na roślinach dostały plamek, bo oni, to zawsze jest liczba mnoga, bo oni chcą zniszczyć polskie rolnictwo i te deszcze tutaj, to wszystko to jest planowane zniszczenie polskiego rolnictwa, to ja się gotuję. Nie powiem, co mnie strzela. Dobrze wiecie, co mnie strzela, jak widzę takie bzdury. To zazwyczaj są powtarzane bzdury przez osoby, które nie są w ogóle związane z branżą ogrodniczą, z rolniczą. Nie wiedzą, jak u nas dochodzi do infekcji, nie wiedzą, co jest potrzebne do tego, żeby jakiś zarodnik wykiełkował w tym liściu czy w tkance i po prostu gadają takie bzdury. Czyli generalna teoria spiskowa, oprócz tych wszystkich cynamonów i tak dalej, to jest bzdura. To w tym całym spisie tych mitów to jest najmniejsze miejsce na podium. Numer jeden to jest to, że coś się dzieje, oni chcą zniszczyć polskie rolnictwo i z jakiegoś powodu jest dużo deszczy i są zimne noce i dlatego po jakimś tam oprysku, bo samoloty latają, robią się liście naszych roślin tutaj z kropkami. I zazwyczaj jest tak, że leciał samolot i teraz mam liście z jakimiś kropkami, bo oni chcą zniszczyć polskie rolnictwo. Nigdy to nie będzie nazwane kto, zawsze będzie liczba mnoga oni. To zwróćcie na to uwagę. Jak wiecie, że to jest oni, to uciekać bardziej niż przed dżumą. To jest straszna głupota i to jest teoria spiskowa. I teraz jak naprawdę dochodzi do chorób na naszych roślinach? Skąd się biorą te kropki? Tu jest akurat czysty liścior, bo ja pilnuję tego. Skąd się biorą na roślinach, które są na dworze, plamki? I czy to są plamki tylko na roślinach na dworze, czy też te w tunelach mogą tak samo mieć, ale wtedy jak ten samolot miałby to opryskać? Nie wiem, jakoś pikować, żeby ta kropla tam jednak wpadła te 2 metry do tego tunelu? No bo to już po prostu aż jak się człowiek nad tym zastanowi, to nie powiem, co łapie człowieka. Dobrze wiecie co. Ten listek przy większości chorób, dopóki będzie suchy, nie będzie na nim kropli wody, nie będzie na nim takiej 100% wilgotności, nie będzie porażany przez choroby, przez większość chorób. Są choroby, które przy suchym liściu potrafią zrobić jakieś ślady, infekcje, ale o tym nie mówmy. Zdecydowana większość chorób preferuje warunki wilgotne. Później możemy rozpatrywać to, czy to wilgotne i ciepło, czy wilgotne i zimno. Bo na przykład zaraza ziemniaka to się szybciej rozwija, jak jest wilgotno, chłodno i pochmurnie. A na przykład po takim zwilżeniu liści i truskawek, to przy wysokiej temperaturze po deszczu może się rozwijać antraknoza. Także tu już nie wchodźmy w to, czy to ma być mokro i ciepło, mokro i zimno. Załóżmy, że ma być mokro. Jeśli mamy jakiś liść, odpowiednią ilość godzin mokry, to w tym momencie, jeśli w powietrzu tutaj wszędzie dookoła mamy zarodniki, to nie jest tak, że teraz ich nie ma, one w nocy, wiesz, wychodzą z jakichś nor. Wszędzie mamy w powietrzu zarodniki. Są drobniejsze niż ziarenko, drobinka mąki, więc jak wezmę teraz mąkę w rękę i dmuchnę, to poleci w powietrze, to mniej więcej tyle pewnie jest w powietrzu teraz zarodników różnych chorób. I nie chorób, różnych organizmów grzybowych. I teraz jeśli te organizmy grzybowe trafią na nasze liście, a będą organizmami, które będą powodować choroby, przyjdzie deszcz o godzinie 15 i do wieczora będzie pochmurno, ta kropla deszczu zostanie na tym liściu, więc od 15 do powiedzmy 7, 8 mamy mokry liść. Jeśli będzie odpowiednio ciepło, to zarodnik na tym liściu wykiełkuje i każda jedna plamka na liściu to będzie każde jedno osobne miejsce, gdzie doszło do infekcji. To nie jest tak, że jak nasz liść dostaje 15 tutaj kropek, to jest objaw, że jest chory, bo tak jak my, ludzie, mamy ospę, to na plecach mamy po prostu mnóstwo kropek czerwonych. Każda kropka na liściu to jest osobna infekcja powodowana przez wykiełkowanie w tkankę
osobnego zarodnika. Tutaj za mną jest czereśnia, to jest moja własna czereśnia, nigdy nie była pryskana, bo po pierwsze jest za duża, po drugie mam tyle do roboty innych rzeczy i tyle innych rzeczy do pryskania, że tej jednej czereśni czy tej jednej śliwki, wiśni za mną nie będę pryskał. Spójrzmy na tego liścia czereśni. Tutaj widzieliśmy jakieś na pewno ślady żerowania miniarki jakiejś, czyli między górną a dolną stroną blaszki w środku miąższ liścia wyżerała jakaś larwa, a mi chodzi o te brązowe kropki. Widzicie te brązowe kropki? To jest właśnie to, o czym mówiłem. Każda jedna kropka to jest osobne miejsce, gdzie doszło do infekcji, gdzie zarodnik wykiełkował i zaczął robić tutaj infekcję. I o to mi właśnie chodzi. To nie jest tak, że jakiś jeden zarodnik wykiełkował i na wszystkich liściach przez to się robią kropki, tylko każda jedna kropeczka to jest inna infekcja, to jest jakby inna historia. Zobaczcie, na jednym liściu przy sprzyjających warunkach do ilu różnych infekcji doszło w tym samym czasie. Teraz możecie zapytać, czy taką wiedzę, którą Wam przekazałem o tej ilości godzin zwilżenia liścia, żeby doszło do infekcji, to czy tę wiedzę się wykorzystuje w praktyce w ogrodnictwie? Tak, najbardziej powszechnie chyba w sadownictwie, w uprawie grusz i w uprawie jabłoni, czyli na przykład przeciwko parchowi jabłoni robi się takie akcje, że rozkłada się w sadach tak zwane sztuczne liście, czyli takie urządzenie elektroniczne, które ma naśladować powierzchnię liścia i ta powierzchnia jest z minimalnym przewodzeniem prądu elektrycznego. Jeśli liść jest mokry, będę miał odczyt na przykład na telefonie, że w tym momencie jest mokry liść i przez ile godzin. Jeśli do tego dostawię sobie w konkretnej godzinie, jaka była temperatura, to możemy sobie zrobić modele chorobowe, że w tym momencie powinienem zrobić oprysk, bo przekroczona została bariera iluś tam godzin mokrego liścia w tej temperaturze i mogło dojść do infekcji. W tym momencie nie wchodzimy już z preparatami tylko kontaktowymi na powierzchni liścia, tylko wchodzimy z preparatami wgłębnymi, które mają za zadanie przerwać infekcję, czyli przez jakąś warstwę komórek w tym liściu są w stanie jeszcze przejść. Spytacie, dlaczego się tak często pryska te jabłonie? Przecież one muszą świecić w ciemności. Właśnie dlatego, że sadownicy stosują preparaty kontaktowe. Przychodzi duży deszcz, zmywa nam to, co żeśmy nanieśli jako preparaty kontaktowe, które nie wnikają w tkankę liścia. I co musimy po tym deszczu zrobić, żeby nie doszło do infekcji? Kolejną poprawkę. I jedziemy z preparatem kontaktowym na liście z powrotem. Za tydzień, za półtora tygodnia spadnie deszcz i co robimy? Robimy poprawkę, bo nam ten duży deszcz zmył to wszystko, co nanieśliśmy na liście. I niestety, ale jeśli będziemy robić preparaty kontaktowe na zapobieganie chorobom w naszych sadach, to będzie tych zabiegów dużo. My tak naprawdę powinniśmy się bać, jeśli ktoś w swoim sadzie zrobił mało zabiegów, a ma bardzo zdrowe jabłka, bo to oznacza, że albo stosował jakieś preparaty w niedozwolonej ilości, niedozwolone preparaty, z niedozwolonym okresem karencji i nie kontaktowo zapobiegawczo, tylko od razu walił te systemiczne preparaty, które wchodzą w liścia i wchodzą z roślinami, krążą góra-dół. Także jeśli ktoś stosował kilkanaście zabiegów w ciągu roku, to wcale to nie znaczy, że jabłko w ciemności, bo to mogły być w większości preparaty tylko i wyłącznie kontaktowe. Ja mam coś takiego, co nazywa się sztuczny liść u siebie w gospodarstwie, bo lubię gadżeciarstwo i lubię czujniki. Także tutaj mamy coś takiego, co nawet ma strukturą kształt liścia. Zobaczcie, że na środku jest taka wykarbowana kreska od głównego nerwu i te równolegle idące później w boczny. Nawet na palcu czuję, że to jest takie chropowate i to ma właśnie za zadanie jak najbardziej odtworzyć strukturę liścia i tutaj będzie przechodził jakiś prąd elektryczny o bardzo małej, jak to się tam mówi, nie mocy, nie natężeniu, nie napięciu, bardzo mały prąd w każdym razie i ja później wyciągam telefon i jestem w stanie sprawdzić, ile w tym dniu było godzin wilgotnego liścia w tym tunelu, czy w kwaterze, czy gdziekolwiek sobie to ułożę. Także sadownicy wykorzystują to bardzo powszechnie, bo jest to super do modelowania chorób, do szacowania stopnia zagrożenia daną chorobą w tym konkretnym dniu, czy w tym konkretnym okresie. Podsumowując cały ten film, jeśli ktoś nie zna się na ogrodnictwie, jeśli ktoś nasłuchał się za dużo różnych filmów z teoriami spiskowymi, jeśli ktoś nie wie, co jest potrzebne do rozpoczęcia infekcji na naszych roślinach, jeśli ktoś spał przez całe wakacje albo wyjechał i nie wie, że w tych wakacjach właściwie bardzo mało było lata, bardzo często padało, nie muszą to być duże, obfite deszcze, to muszą być deszcze, które tylko leciutko zwilżą liścia. Jeśli zobaczymy, jakie były temperatury nocą, były bardzo niskie, bo poniżej 10 stopni było bardzo dużo dni w te wakacje, to mamy odpowiedź, dlaczego nasze rośliny mogą chorować, dlaczego bardzo dużo osób teraz skarży się na choroby, na zarazę ziemniaka w pomidorze, nawet w tunelu. Ano dlatego, że wilgotność powietrza również wpływa na to, że może dojść do infekcji. To nie musi być mokry liść od porządnej ulewy. To musi być leciutko wilgotny, albo w tunelu, jeśli mamy 100% wilgotność, to również mogą być warunki sprzyjające do infekcji. Także ludziom mogło zjechać ziemniaki, ludziom mogło zjechać pomidory, inne rośliny warzywne i nikt nie będzie mówił, że to z samolotu.
proszę tak nie mówić, bo to jest bzdura, że przeleciał samolot, oni chcą zniszczyć polskie rolnictwo i dlatego teraz w tym roku mamy dużo chorób w naszych uprawach. Dajcie spokój, naprawdę. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że nie będziecie rozpowszechniać takich głupotek, teorii spiskowych. Cynamony i tak dalej to machnijmy ręką, bo to i tak są głupotki, ale rzeczy typu samoloty i chore rośliny tępcie w zarodku, jak tylko się da, to komentujcie, że ej, to jest bzdura. Zaktualizowałem stany magazynowe w moim sklepie gospodarstwa ogrodniczego babiczanin.pl. 30 nowych rzeczy jest wrzuconych na sklep. Zapraszam serdecznie, porobione zdjęcia, ceny będą atrakcyjne. Trzymajcie się ciepło, pamiętajcie, żeby zostawić coś po sobie, jakiegoś lajka, komentarz. Cześć!